1. Dzień dobry Państwu, Jacek Borowek, Nordistriget NT Live, nadal z wyjazdowego studia, bardzo na żywo, z Krakowa, z Centrum Małopolski w ramach 12. Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych. Drodzy Państwo, pomału, nie takimi super małymi krokami, ale już jednak sporymi, nasz kongres, wydarzenie, po raz 12, jak już wspomniałem, będzie zbliżał się do końca. Wiele sesji, które już mamy za nami, sesje, które jeszcze trwają, pozwolę sobie zerknąć na moją ściągawkę, to tych sesji wszystkich mamy 9, jesteśmy na etapie sesji 8, o której za moment powiem, oczekując na wprowadzenie naszego gościa, który siedzi obok mnie, ale żeby takiej trochę niepewności jeszcze utrzymać ją na wysokim poziomie. Sesja 8, drodzy Państwo, to medycyna górska i sesja pod patronatem Pracowni Medycyny Górskiej, Katedry Ortopedii, Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, i tutaj w tej sesji, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, mamy urazy u górach u dzieci, analiza danych TOP z lat 2015-2023, Łukasz Migiel, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, specjalistyczny szpital w Nowym Targu, tam pani dr Barbara Jasiewicz, Katedra Kliniki Ortopedii, pani Barbara Kącka ze Szpitala Powiatowego imienia Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Kolejne przedstawienie tematu to nagłe nieurazowe zatrzymanie krążenia w Tatrach, epidemiologia i wyniki leczenia. Szymon Zieliński, STOP, będzie na ten temat opowiadał. Trzeci temat to folie metalizowane w ratownictwie górskim, za i przeciw. Tutaj doktor nauk medycznych Sylweriusz Kosiński, znany Państwu doskonale, będzie również na ten temat opowiadał i pani Barbara Kącka również na ten temat się wypowie. Jak wytłumaczyć zachowaną świadomość podczas resuscytacji, opis przypadku, o którym opowie Łukasz Migiel z TOPR-u. Bardzo ciekawe wystąpienie. Zachęcam szczególnie, żebyście, drodzy Państwo, weszli w zakładkę online na stronie kongresu i tam popatrzyli na to, co Łukasz ma do przekazania. Wysiłkowy udar cieplny w górach, fakty i mity, to ten piąty element, a 9. sesja od godziny 15:15 to pediatryczne wyzwania. Wszelkie szczegóły na temat 9. sesji, drodzy Państwo, znajdziecie w programie kongresu, który właśnie za moment pojawi się w linkach do komentarzy. Zatem jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy z Państwem być przez te 2 dni i ten wywiad, który teraz oglądacie, będzie ostatnim naszym wejściem z Krakowa i nie mam chyba większej frajdy, jak ten wywiad przeprowadzić z Jerzym Jaskułą, który siedzi cierpliwie i dzielnie obok mnie, po mojej prawej stronie, i witam Cię, Jerzy, bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry. Twoja osoba i jakby Twój wkład w kongres bardzo mocno się przyszył do wizerunku tego wydarzenia, co cieszy nas bardzo, bo jesteś od wielu lat regularną tutaj osobą, zarówno wspierającą organizacyjnie, a w tym roku szczególnie jeśli chodzi o sam program merytoryczny. Zgadza się to? Zgadza się. Mam przyjemność być jednym z członków komitetu organizacyjnego, a głównie takiego komitetu programowego, w którym debatujemy na temat tego, jak będzie wyglądał program merytoryczny poszczególnych edycji Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych. Kiedy patrzysz na poprzednie wydarzenia, 11, 10 i tak dalej kongres, to jak bardzo mocno zmieniał się taki program merytoryczny? On ewoluował na bazie doświadczeń, opinii uczestników, może informacji od klinicystów z ZRM-u, z prehospitalu czy opieki wczesnoszpitalnej, które mówili: słuchajcie, zajmijcie się tym albo zajmijcie się tamtym. Jak Ty oceniasz ten progres albo ten proces przemian albo przechodzenia programu z jednej edycji do kolejnej? Mam nieodparte wrażenie, że ten proces jest ciągły tak naprawdę od kongresu do kongresu. Staramy się zwracać uwagę na różne elementy, przede wszystkim na to, co się aktualnie dzieje na świecie. Więc jeżeli mamy jakieś ciekawe publikacje, zmiany doktryny, coś, co bezpośrednio wpływa na praktykę zespołu ratownictwa medycznego, to na pewno chcemy, żeby znaleźć odpowiednią osobę, która nam o tym opowie. Staramy się też patrzeć nieco szerzej i zaglądać w różne inne obszary. Stąd też czasami o niektórych rzeczach z naszego takiego lokalnego świata dowiemy się na przykład na innych konferencjach naukowych. Stąd też dowiadujemy się chociażby o tym, że powstaje Zakład Medycyny Górskiej docenta Kosińskiego, czy
czy innych projektach, które mają charakter lokalny, ale mogą mieć jakby istotny impact dla ratowników medycznych w Polsce i warto byłoby tych osób posłuchać. Czasami jest też tak, że pojawiają się sugestie z zewnątrz. To jest też kwestia samych uczestników. Dzięki uczestnikom dostajemy informację zwrotną. Każdy z uczestników ma taką możliwość, żeby nam zasugerować, czy to temat, czy ewentualnie nazwisko prelegenta, którego chcieliby usłyszeć w ramach kolejnej edycji. Nie ukrywam, że często też mamy dobre doświadczenia z prelegentami, którzy już u nas byli. W związku z czym, jeżeli mamy stałych uczestników kongresu, no to oni wiedzą o tym, że pojawiają się czasami niektóre nazwiska więcej niż raz, no bo mamy już wyrobionych w ratownictwie medycznych specjalistów w jakichś konkretnych działkach, obszarach zainteresowań. No i te osoby chętnie do nas wracają i chcą się tą wiedzą dzielić na forum, z czego oczywiście bardzo chętnie korzystamy. Także dobór tych osób jest różnoraki i wynika z przynajmniej kilku elementów pozyskiwania informacji dotyczących zarówno ciekawych tematów, takich stricte klinicznych, ale też właśnie tych tematów takich związanych jakby z organizacją całego systemu. Trudno namówić kolejnych wykładowców, prelegentów do tego, żeby przyjechali na kongres, żeby stanęli przed nami, żeby rozmawiali? Czy to jest tak, że wy dzwonicie, czy komitet zgłasza taką potrzebę, taką chęć i zawsze słyszycie w słuchawce, jasne będę? A bardzo dobre pytanie. Na pewno jest tak, że do niektórych znanych ekspertów czy znanych prelegentów czasami jest, no, trzeba się ustawić w kolejce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że no, ich życie zawodowe i naukowe i prywatne jest już w jakiś sposób poprzeplatane szeregiem bardzo wielu imprez naukowych, w związku z czym nie zawsze jest tak, że nam się uda, ale faktycznie jest tak, że dużo osób rozpoznaje naszą imprezę i widzi jakby kongres jako dość istotny element na takiej mapie ratowniczej wydarzeń o charakterze edukacyjno-naukowym, więc dużo osób przyjeżdża do nas z radością. To jest też tak, że no, ratownictwo to wcale nie jest tak ogromny świat, więc coraz częściej jest tak, że się po prostu wzajemnie znamy i z tego również czasami korzystamy, żeby dowiedzieć się o tym, że ktoś ma jakieś ciekawe przemyślenia czy osiągnięcia i żeby tą osobę zaprosić, żeby mogła się nimi podzielić. W kuluarach, drodzy Państwo, kiedy rozmawiamy z uczestnikami takiego kongresu, to zadajemy różne pytania. I jedno z odpowiedzi albo komentarzy, jakie usłyszałem, to było stwierdzenie takie, że to nie są odgrzewane kotlety, to naprawdę tutaj się można dowiedzieć nowych rzeczy, ciekawych rzeczy popartych EBM-em, doświadczeniem klinicznym i przede wszystkim dużym zaangażowaniem. Masz też takie poczucie, że o absolutnie odgrzewanych kotletach mikrofali nie ma mowy chyba? Bardzo ciekawa opinia i dziękuję. Mam takie poczucie, że nie do końca to mi oceniać. Oczywiście, że komitet organizacyjny czy komitet programowy zwraca uwagę tak bardzo szczegółowo na informację zwrotną o poszczególnych wystąpieniach i my też dzielimy się naszymi obserwacjami co do poszczególnych tematów czy wystąpień. No ale to przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy poziom wykładowców, poziom przekazywanych treści i tematyka, czy ona jest atrakcyjna i czy ona trafia do odbiorcy, który zdecydował się poświęcić swój czas. Mamy jednak taką misję edukacyjną w tym, że jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach jest w stanie zagospodarować 3 dni na to, żeby przyjechać do innego miasta, bo chce się tutaj czegoś nauczyć, być może to jest jedna z imprez o charakterze edukacyjnym, którą wybrał spośród wielu innych, no to staramy się go nie zawieść, więc staramy się, żeby to było up to date i żeby to było skrojone na ratownika medycznego w polskim systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. No jeżeli nam się to udaje i takie są głosy, to super, ale też bardzo chętnie przyjmujemy tą część informacji zwrotnej dotyczącej sugestii. To jest też tak, że ja osobiście staram się przed tym wydarzeniem przeglądać programy różnych konferencji i wydarzeń, które dzieją się na świecie i w miarę możliwości w nich uczestniczyć. No może nie we wszystkich zawsze osobiście, szczególnie jeśli to jest gdzieś na innym kontynencie, ale trzymamy w ten sposób też rękę na pulsie, wiedząc tak naprawdę, czym generalnie medycyna ratunkowa aktualnie się zajmuje. Więc jeżeli jest tak, że wychwycimy jakiś trend, który mógłby być ciekawy, który mógłby się przełożyć na nasze realia, o którym chcieliby
polscy ratownicy, posłuchajcie, ratowniczki, no to staramy się wtedy ewentualnie w jakiś sposób poszerzyć ten temat i kogoś zaprosić. Ale to chyba nie jest to na zasadzie copy and paste. Jeżeli u kogoś było na przykład w Stanach Zjednoczonych jakaś konferencja z danym tematem, to u nas też się musi znaleźć? Chyba Absolutnie nie, tym bardziej, że bardzo wiele elementów dotyczących kształtu systemu jest absolutnie niekopiowalnych 1 do 1. Jasne. Aczkolwiek, no jeżeli coś ciekawego się pojawi chociażby w badaniach naukowych, to może to być jakaś inspiracja, chociażby od strony klinicznej, do tego, żeby poruszyć dane zagadnienie na kolejnej edycji. Więc staramy się cały czas patrzeć do przodu. Jest takie powiedzenie, że analiza wsteczna zawsze skuteczna, więc zawsze też czekamy na informację zwrotną, no ale próbujemy też do przodu trochę prognozować, co ma nie być tym odgrzewanym kotletem, tylko takim powiewem świeżości w naszej codziennej pracy. Trochę takiej codziennej praktyki, a trochę stanów, z którymi mamy bardzo rzadko do czynienia, a trochę kwestii głęboko klinicznych, a trochę właśnie dotyczących aspektów takich właśnie psychologiczno-prawno-organizacyjno dobrostanowych, chociażby patrząc na tegoroczny program. Ja chciałem Tobie też, Jerzy, bardzo podziękować, bo jesteś jedną z kilku osób w Polsce, Ty, Lukas Felczer, Marcin Wojcieszak, o którym mówimy, i wielu wspaniałych kolegów i koleżanek, które analizują to, co się dzieje na świecie, w EBM-ie, w literaturze anglosaskiej z różnych stron i przybliżacie to nam i pokazujecie często w swoich wystąpieniach, wykładach, prelekcjach. Jesteś też nauczycielem akademickim, zajmujesz się szkoleniem studentów. Ja chciałem podziękować za to, że poświęcasz mnóstwo czasu, żeby właśnie eksplorować ten świat naukowy i nam to pokazywać. Tak więc szacun za to, że Ci się chce i że możesz i to wykorzystujesz, bo potem przenosisz to rzeczywiście na deski takiego kongresu. O Twoim temacie też za chwilkę będziemy rozmawiać, tak więc dzięki. Dziękuję bardzo za dobre słowa i jakby pozdrawiam serdecznie pozostałych edukatorów. Mówię edukatorów, dlatego że bardzo często osoby związane z branżowymi social mediami no mają takie poczucie misji tego, że bardzo często próbują tę informację podać dalej. I faktycznie jest tak, że w miarę możliwości staram się czasami być w tej roli edukatora, żeby przekazać, przetłumaczyć, rozpowszechnić, podać dalej. No a tam, gdzie mogę, to również próbuję gdzieś zabrać się za badania pierwotne i samemu postawić jakąś hipotezę badawczą i sprawdzić, czy to się ma jakoś do realiów polskiego ratownictwa. A bardziej wolisz szkolić w języku polskim czy po angielsku? A bardzo dobre pytanie. Zdarza mi się szkolić po angielsku, zarówno na takich kursach certyfikowanych typu ALS. Tak. Mieliśmy takie doświadczenie w Centrum Symulacji z naszymi studentami. Na pewno lubię szkolić po angielsku przede wszystkim dlatego, że to otwiera oczy, jeżeli chodzi o ludzi, z którymi pracujemy. To znaczy, no nie, kursy ALS-u zdarzało mi się prowadzić w takich krajach jak Serbia, Bośnia, Macedonia, czyli daleko od domu, ale też na przykład z kadrą brytyjską, czy chociażby w Szwecji. To pokazuje, jak wygląda ta resuscytacja w różnych miejscach na świecie i o ile kurs sam jest zunifikowany i wszędzie powinien wyglądać tak samo, o tyle doświadczenia, poziom różnych umiejętności i rozwiązań lokalnych jest zupełnie inny. I to jest na pewno wzbogacające doświadczenie, więc chyba lubię oba, ale uczenie po angielsku zawsze jest takim dodatkowym obszarem, który przynosi czasami coś nowego. Zresztą po polsku też. Chodzenie ze strefy komfortu to nie jest najłatwiejsze zadanie, ale bardzo rozwojowe, tak więc to też warto to podkreślić. Zdecydowanie. Drodzy Państwo, dlaczego Jerzy wspomniał o tych krajach, w których miał okazję być, to nie dlatego jako tylko i wyłącznie szkoleniowiec, ale członek zespołu pomocy humanitarno-medycznej, gdzie czynnie bierzesz udział w wielu przedsięwzięciach i również za to. Dla Ciebie i dla wszystkich członków tego zespołu chciałbym się pokłonić, podziękować Wam za Waszą pracę, bo bez takich inicjatyw w sytuacjach nagłych, nieprzewidywalnych, pomocowych bardzo nie można byłoby zrobić wielu dobrych rzeczy. To takie drugie słowo dziękuję na Twoje ręce, niech spadnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Zaskoczyłeś mnie trochę tym, ale w imieniu wszystkich medyków zaangażowanych w jakoś działania ratownicze, czy takie dotyczące pomocy humanitarnej poza granicami Polski, zresztą nie tylko, bardzo serdecznie dziękuję, bo jest to faktycznie ciekawy obszar z jednej strony pewnych interesujących działań, z drugiej strony no, też przeznaczony dla ludzi o specyficznej wrażliwości i takiej chęci niesienia pomocy i dużym zaangażowaniu, a dziś w Polsce mamy bardzo dużo możliwości realizowania się w tego typu miejscach, więc może warto wspomnieć o tym, że
Poza zespołem pomocy humanitarno-medycznej, w którym mam przyjemność działać, który jest zlokalizowany przy kancelarii premiera, mamy jeszcze kilka innych zespołów o podobnym charakterze. I tutaj zarówno Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, jak i Polska Misja Medyczna, ale także Lekarze Bez Granic, zespół Humanosz. Tutaj naprawdę jest kilka ciekawych inicjatyw, w których no, ratownicy z Polski mogą w jakiś sposób się realizować. To nie jest tylko polska karetka, to nie jest tylko polski pacjent, ale to także takie działania nietypowe poza systemem, które no, dają nam takie poczucie, przynajmniej dla mnie jest to pewien rodzaj barteru. Pamiętam, że pierwszy raz tam ponad 10 lat temu, 15 lat temu wyjeżdżając gdzieś tam do krajów, chociażby do Islamskiej Republiki Mauretanii, pamiętam, że to były takie doświadczenia, które powodowały, że no taki trochę rodzaj barteru, w takim sensie, że my im tam niesiemy pomoc, a z drugiej strony mamy okazję ich poznać, zobaczyć kawałek świata od kuchni, jakoś nam się przydać. Także, także przekuwam trochę Twoje podziękowania też jako formę zaproszenia dla innych medyków, którzy chcieliby wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenia gdzieś poza, bo umówmy się, to trzeba być specyficznym typem człowieka, żeby po pracy chcieć robić pracę, oczywiście w innym charakterze. Jasne. I często w jakichś tam warunkach wolontarystycznych. No nie zmienia to faktu, że takie zespoły są i one rekrutują i potrzebują specjalistów. Także do tego serdecznie zachęcam. Jest to naprawdę wspaniała przygoda i można zrobić coś fajnego. Drodzy Państwo, zanim przejdę do wątku wykładu Jerzego, który mieliśmy dzisiaj okazję posłuchać, ja całego nie widziałem, ale kilka zauważyłem interesujące kwestie, o których za moment. Pozdrawiamy wszystkich widzów i słuchaczy. Koniecznie napiszcie w komentarzach, skąd nas dzisiaj słuchacie, skąd nas dzisiaj oglądacie. Jest z nami Michał, jest z nami Adrian Uciński. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Jest Radosław Sanicki, który znalazł chwilkę czasu, żeby nas w tym momencie oglądać i posłuchać. Łukasz Derkacz, dzięki Łukasz, że po raz kolejny udało się Tobie dzisiaj do nas dołączyć. Michał napisał, że świetnie, że możliwość jest hybrydowego udziału, świetna współpraca z organizatorami, mili, profesjonalni, dostępni, ogromne przedsięwzięcie logistyczne, głęboki ukłon w kierunku całego zespołu organizacyjnego. Kierujemy na ręce i dłonie Jerzego, Kuba Czerwiec, który dzisiaj też z nami miał okazję porozmawiać, Jurek trzyma fason, jak zawsze, pełna profeska. To są takie miłe słowa, które właśnie Ciebie tutaj będą opływać i ja się bardzo cieszę. Ale jeszcze mam jedno pytanie odnośnie Twoich doświadczeń. Czy to słynne Twoje zdjęcie na Facebooku, na profilowe z takim dzieckiem, bardzo ujmujące, to właśnie te 10 lat temu, w tamtych czasach zrobione? Bo ja zawsze się chciałem Ciebie zapytać o to zdjęcie, bo masz takie fajne zdjęcie na Facebooku i tam na rękach trzymasz dziecko. I to było w tamtych krajach? Tak. Możesz zdradzić, czy nie? Mogę. No to oczywiście, że mogę. Była to... W tamtym czasie realizowaliśmy projekt Polskiej Misji Medycznej współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Islamskiej Republice Mauretanii, a wówczas to było akurat na północy kraju, czyli w okolicach Nouadhibu. No i to była taka córka pani, która była taką pomocą kuchenną w miejscu, w którym mieliśmy taką swoją bazę, gdzie nocowaliśmy. No i ona się tak strasznie rozpłakała, jak nie chcieliśmy z nią zostać, bo musieliśmy pójść coś do miasta załatwić. No więc mama wyraziła zgodę, żeby poszła z nami. No i jak to dziecko, ten entuzjazm gdzieś tam się wyczerpał po drodze, no i zrobiła się zmęczona, no więc zaczęła zasypiać, wziąłem ją na ręce, zasnęła mi na rękę. Zresztą były z tym związane różne ciekawe historie, bo Mauretania nie jest i wówczas nie była krajem mocno turystycznym. No nie. W związku z czym obrazek białego człowieka, który niesie lokalne dziecko na rękach, no budził pewną ciekawość lokalnej ludności, co się tutaj wydarzyło. No, na szczęście nie był jakiś kidnapping, ale tak, faktycznie to takie jedno z pierwszych zdjęć, które przywiozłem z pierwszych projektów zagranicznych. Nie miałem okazji wcześniej o to zapytać i dzisiaj, drodzy Państwo, pozwoliłem sobie skorzystać z tej niekłamanej przyjemności i żeby to zrobić na żywo. Jerzy o tym nie wiedział, o co zapytam, więc cieszę się, że mi się udało.
Intensywnie o ratownictwie sesja numer 7 odbywała się w godzinach 10:45, godzina 12:15, aula A i drodzy Państwo, wspomniałem wcześniej, kogo żeśmy mieli okazję posłuchać i zobaczyć i w czwartym wystąpieniu wystąpił dla Państwa właśnie Jerzy Jaskóła z Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, System Wczesnej Interwencji Terapeutycznej ŚWIT, Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej i Krakowskie Pogotowie Ratunkowe to afiliacje, które przy Jerzym się znalazły, a temat to kilka nieoczywistych rzeczy w ratownictwie medycznym. I nie chciałbym, żebyś jakby wyrecytował całą swoją prezentację, ale w kilku zdaniach o niej opowiedział i co chciałeś osiągnąć, przedstawiając dzisiaj ten temat naszym wszystkim uczestnikom kongresu. Przede wszystkim to chciałbym powiedzieć o moich przedmówcach w dniu dzisiejszym. Wspominaliśmy ich wcześniej, ale proszę Dobrze, bardzo, oddaję w Twoje Dobrze, ręce. bo to koledzy właśnie z zespołu ЩWIT bardzo intensywnie poruszyli kilka zagadnień klinicznych, którymi zajmujemy się na co dzień w szpitalu i takimi doświadczeniami, które są bezpośrednio przekładalne na też doświadczenia opieki przedszpitalnej. Więc tutaj zarówno Grzegorz Niemczyk, Tomasz Sanak, Mateusz Płotowski poruszyli dużo bardzo ciekawych zagadnień, więc mam wrażenie, że moje wystąpienie było jedynie takim dodatkiem, taką klamrą trochę zamykającą. Mam też taką świadomość, że w tym roku postanowiłem się podzielić pewnymi doświadczeniami i tam własną pracą dotyczącą systemu państwowego ratownictwa medycznego w dość taki nietypowy sposób. To znaczy przemyślenia miałem takie, że bardzo dużo debatujemy, bardzo dużo mówimy o tym, co nas frustruje, co nas w tej pracy cieszy. Często mówimy o różnych rozwiązaniach, które być może byłyby jakimś ciekawym pomysłem, no i stawiamy te hipotezy, ale w ogóle nie dostarczamy dowodów, to znaczy one zostają niewykorzystane i postanowiłem coś z tym zrobić, w związku z czym no, wykonałem kawałek pracy takiej researchowo-statystycznej, odezwałem się do kilkunastu instytucji w Polsce, w tym kilku ministerstw i ponad 2 lata grzebałem w danych statystycznych po to, żebyśmy mogli mówić o faktach. Żebyśmy mogli mówić o tym, jak wygląda dzisiaj system, jak wygląda specyfika interwencji, charakter, najczęstsze powody wezwań, jakby realne czasy dojazdu. To wszystko po to, żebyśmy wyznaczyli sobie taki punkt odcięcia, w którym, czy jakby wyznaczyli miejsce, w którym jesteśmy na całej naszej mapie, no bo nie sposób się nawigować, jak nie wiemy, gdzie chcemy dopłynąć. I wydaje mi się, że to jest dość kluczowe. No, Edward Deming, znany mistrz organizacji różnych systemów, sam mówił o tym, że bez danych jesteśmy po prostu kolejną osobą z opinią. No więc podjąłem taką próbę, żeby pokazać, gdzie jesteśmy w niektórych tematach. No i między innymi wybrałem sobie temat nagłego zatrzymania krążenia jako taki temat, który nie jest najczęstszym powodem wezwań zespołu ratownictwa medycznego, ale dość kluczowym z punktu widzenia uciekającego czasu. Tam dokonaliśmy pewnych badań i pewnych obliczeń. Znalazło się to rozpoznanie w trzeciej dziesiątce najbardziej popularnych rozpoznań stawianych przez ratowników, ratowniczki z grup ICD-10. W trzeciej dziesiątce, czyli nie na pierwszym miejscu, bo na pierwszym miejscu pojawiły się między innymi rozpoznania typu urazy, typu gorączki, typu inne takie mniej zagrażające życiu kwestie. No ale właśnie, co z tego wynika, z tej statystyki? Jak ty byś mógł właśnie, co z tymi danymi można zrobić? Jak to powinno wpływać na naszą codzienną pracę? Czy może to być jakieś narzędzie do pewnych zmian, może jakieś rekomendacji? Jak uważasz? Myślę, że to zależy. To znaczy miałem nadzieję, że uczestnicy tego wystąpienia podejdą do tego dwojako. No jedno rozwiązanie jest takie, żeby to zaakceptować. To znaczy, żeby mieć świadomość tego, że tak wygląda specyfika tej pracy i w związku z tym ona taka jest i ją akceptujemy. Ale co wynika z tej akceptacji, też to, na jaki charakter pacjenta musimy się przygotowywać. To jest też informacja tak naprawdę dla osób, które uczą, dla tych wszystkich, którzy podjęli ten trud dydaktyczny i na uczelniach w Polsce uczą ratownictwa medycznego. To jest także informacja bezpośrednio do nich, czyli
jaki charakter symulacji, jakie scenariusze, jakie przedmioty, jakie zagadnienia na egzaminach, czego chcemy oczekiwać od studentów ratownictwa, no na co my ich chcemy przygotowywać. Mój były szef, dr Nowakowski, zawsze powtarzał, że my przygotowując studentów na kierunkach medycznych, nie przygotowujemy ich na to, co było za naszych czasów, albo na to, co jest teraz. My ich przygotujemy na to, co będzie w przyszłości. Czyli musimy w pewnym sensie przewidywać, jakie problemy zdrowotne, z jakimi się zmierzą bezpośrednio po ukończeniu studiów w chwili wejścia do systemu. W związku z czym z jednej strony no, musimy zastanowić się, które zagadnienia są niezwykle istotne, żeby je przekazywać teraz, a z drugiej strony no, musimy nadążać zarówno za nowościami w ratownictwie, ale również za nowymi obszarami. No, dawniej uczyliśmy się zagadnień stricte związanych z ratownictwem, a dziś widzimy, że obszary dotyczące chociażby komunikacji, psychogeriatrii czy generalnie interny no, zaczynają odgrywać bardzo dużą rolę. Dziś czas interwencji zespołów ratownictwa medycznego jest coraz dłuższy, a 80% z nich odbywa się w domach pacjentów. To już nie tylko wypadki i zatrzymania krążenia, więc to jest podstawowy element dotyczący akceptacji i przygotowywania się na to. Drugi obszar mógłby dotyczyć ewentualnych zmian. No jeżeli może się nad tym zastanowimy i uznamy, że chcielibyśmy, żeby ratownictwo medyczne w jakimś obszarze częściej było dysponowane do innego rodzaju działań, no to musimy sobie odpowiedzieć na to, jaki obszar całego systemu ochrony zdrowia rozwiąże te problemy, które dziś istnieją. Dlatego, że w pewnym sensie nasza niezawodność i nasza dostępność 24 godziny na dobę spowodowała, że w pewnym sensie można się niejako zachłysnąć własnym sukcesem, no bo staliśmy się takim obszarem w ochronie zdrowia, że na nas zawsze można liczyć. I to jest super informacja dla pacjentów, aczkolwiek no, system ma ograniczone zasoby i nie jesteśmy w stanie... Obciążająca bardzo. Bardzo. No, dzisiaj mówiłem o tych statystykach, że przeciętny ratownik medyczny pracujący w polskim systemie ponad 270 pacjentów rocznie. To jest całkiem sporo, przyjmując założenie, że w tej pracy no, ze względu na system dyżurowy z reguły jednak nie jesteśmy codziennie. Jerzy, gdzie chciałbyś, żeby programowo kongres był za 5, 10, 15, 20 lat? I będziemy się tutaj z Państwem spotykali w 25. edycji kongresu. To programowo, gdzie moglibyśmy się znaleźć albo gdzie powinniśmy się znaleźć? Mam takie poczucie, że dalej między ludźmi, to znaczy dalej w zagadnieniach, które dotyczą naszych codziennych wyzwań, codziennych bolączek. Więc mam nadzieję, że uda nam się tak prowadzić program przyszłorocznych i kolejnych kongresów, żeby za każdym razem było poczucie, że z jednej strony nie ma tych kotletów, a z drugiej strony, że nie odlecieliśmy zupełnie, że się nie oderwaliśmy od rzeczywistości, żeby było trochę aspektów, które są ważne i czasami pobudzają do refleksji, ale żeby było też trochę tak zwanego tego takiego mięska i konkretnych rozwiązań dotyczących tego, co ja jutro na dyżurze mogę zastosować, o czym muszę pamiętać. No chciałbym oczywiście, żeby kiedyś kongres był transmitowany do każdej stacji pogotowia i żeby do tej wiedzy mógł mieć dostęp coraz większa liczba ludzi, ale myślę, że na to też bardzo nie musimy narzekać, bo zbieramy tu no, wcale nie taką małą grupę ratowników. No, biorąc pod uwagę, że ponad 800 osób fizycznie bierze udział w kongresie, ponad 400 osób łączy się z nami online i dzięki temu nie musi przyjeżdżać, a może w jakiś sposób mieć dostęp do tej wiedzy, to bardzo cieszy. No i mamy też nadzieję, że to właśnie uczestnicy pomogą nam budować kolejne programy, no bo ta impreza jest tak naprawdę dla uczestników, w związku z czym to im staramy się pomóc w codziennych wyzwaniach. Kiedy rozmawialiśmy tutaj z organizatorami wydarzenia, to pani Marlena, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, powiedziała, że właśnie już w wakacje kongres się wyprzedał, czyli już wtedy było wiadomo, że wszystkie fizyczne miejsca zostały zarezerwowane. To wakacje, sierpień, jesteśmy no, w październiku, to naprawdę też to dobrze wróży, prawda, że ludzie chcą przyjechać i się uczyć i być aktywni. Tak, chyba tak. Wydaje mi się, że to dobry sygnał. To jest tak, że do ostatniego momentu są tacy, którzy dzwonią, pytają, że może jednak jeszcze to jedno wolne miejsce się znajdzie. To pokazuje, że kongres jest rozpoznawalny. No zdarzało się też nam w międzyczasie zmieniać chociażby budynek, w którym się odbywał kongres ze względu właśnie na liczbę
liczbę miejsc. To też jest dość istotny element. No to też taki element integracyjny, jest szansa się spotkać z różnymi ludźmi. No ale komitet programowy pracuje w zasadzie cały rok, to znaczy Potwierdzamy. notatki dotyczące tegorocznego kongresu, my już mamy pewne przemyślenia, już pojawiają nam się w głowie pomysły, kogo chcielibyśmy zaprosić, no a to od naszych gości tak naprawdę zależy, czy uda nam się zbudować za rok program taki, który no, spełni wszelkie oczekiwania. Wspomniałeś, że wcześniej impreza odbywała się w innych miejscach. Ja pamiętam pierwszy kongres, na który przyjechałem do Państwa tutaj do Krakowa, był przy ulicy Łazarza, jeżeli dobrze pamiętam, w pięknym audytorium, ale w znacznie mniejszym niż to tutaj. I to faktycznie już było wiele lat temu, a w tym momencie też chciałbym bardzo pozdrowić Bartka Zimocha, który był na wszystkich wydaniach kongresu, był dzisiaj z nami po raz 12. Nie tylko dlatego, że jest reporterem NT-Live i przyjacielem naszej redakcji, ale przede wszystkim bardzo bacznym obserwatorem sceny ratowniczej w Polsce. 12 razy. Gość jest po prostu niezniszczalny. Jerzy, ja pozwolę sobie przytoczyć patronaty i ten cały zespół, który zadbał o organizację, a zatrzymamy się na tym zespole, który myślę, że należy wspomnieć, w którym Ty również miałeś okazję pracować. Patronat honorowy, drodzy Państwo, to wojewoda Małopolski, pan Krzysztof Jan Klęczar, Małopolska jako marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, prezydent miasta Krakowa, pan Aleksander Miszalski, Kolegium Uniwersytet Jagielloński, Kolegium Medicum w Krakowie, prorektor, pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pan Maciej Małecki, to patronat honorowy, komitet honorowy, cała wspaniała grupa lekarzy, ratowników, naukowców, pan doktor nauk medycznych Jan Cićkiewicz, pan profesor Gałązkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pani Marta Golbik, pan doktor nauk medycznych Przemysław Guła, pan Arkadiusz Kosowski, pułkownik doktor nauk medycznych, pan Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pani doktor nauk medycznych Beata Małecka-Libera, z przewodniczącej Senackiej Komisji Zdrowia, pan profesor doktor habilitowany, profesor UJ-u Piotr Pierzchalski, pan doktor nauk medycznych, nauk o zdrowiu, Marcin Podgórski, dyrektor LPR-u, pani podpułkownik doktor Anita Podlasin, jest z nami również w komitecie pani doktor nauk medycznych Małgorzata Popłaska, pan brygadier magister inżynier Przemysław Przemczek z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Współorganizacja to Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, sponsorzy kongresu i złoty sponsor to firmy, które znajdziemy, drodzy Państwo, na stronie. Partnerem wydarzenia było również Nurdistriget, zespół, współpraca redakcyjna również z redakcją RMF, patronaty medialne TVP3, Kraków, Dziennik Polski, Paramedyk Polan, ratownictwo Krzysztof Kotliński, pozdrawiamy, na ratunek cała ekipa redakcji, bardzo Was, drogie Panie, pozdrawiamy. Ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja, Jakub Nele, redakcja NT-Live, również Prehospital Blog i tutaj pozdrowienia dla Tomka Janusa, My Critical Care, Ratownicy24, Ratuj Życie, Ratownictwo po godzinach, Kraków.pl, no i komitet organizacyjny, którego Jerzy, mam nadzieję, przytoczy wszystkich na jednym tchu, żeby nikogo nie pominąć. No dobrze, to jakby jeżeli mówimy o samym komitecie, no to moglibyśmy tutaj zacząć wymieniać. Jest nas tutaj przynajmniej kilka osób. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o poszczególne osoby, to mamy różne podzielone obszary. W komitecie jest między innymi Zuza Bilińska, która głównie odpowiada za tą część edukacji najmłodszych. Mamy również Basię Seweryn, która jest tegoroczną przewodniczącą komitetu. Marlenę Busztek, która ze strony ZIZ-u odpowiada za to wszystko, żeby to całe zamieszanie działało jak najlepiej, wkładając w to też ogrom pracy. Doktor Marcin Mikos, więc przede wszystkim te aspekty dotyczące prawa medycznego to najczęściej zagadnienia, w których pomaga nam Marcin. Programowo bardzo mocno współpracujemy tutaj też i wspólnie działamy między innymi z Markiem Siutą, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego i z Jackiem Wawrzynkiem, który jest takim naszym śląskim pierwiastkiem w komitecie organizacyjnym kongresu. No i w tym składzie staramy się
Staramy się tak tą imprezę zorganizować pod kątem programowym, żeby spełniała oczekiwania gości. Należą się Państwu wszystkim podziękowania i gratulacje za to, że zdecydowaliście się do sierpnia, do końca sierpnia dołączyć do listy uczestników tej fizycznej, ale gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich internautów, którzy, tak jak Jerzy powiedział, ponad 400 osób oglądało przebieg 12 Kongresu Ratowników Medycznych, tego ogólnopolskiego. W związku z tym to również dla Państwa są te wielkie brawa, za co uprzejmie Wam dziękuję. Zawsze podkreślam, jak się nam chce i uprawiamy chcieństwo, i to chcieństwo wpada na bardzo dobry grunt, takim jakim jest między innymi edukowanie siebie nawzajem, innych pozostałych, żebyśmy mogli jak najlepiej pomagać naszym pacjentom. To chyba cała największa frajda w tym wszystkim. Prawda, Jerzy? Zdecydowanie tak. Także zachęcamy serdecznie do tego, żeby kto z Państwa jest uczestnikiem kongresu, to żeby dalej, żeby wracał jeszcze na wykłady, bo one cały czas trwają, ale także do informacji zwrotnej, do nadsyłania pomysłów, jakie zagadnienia Was interesują, co chcielibyście rozszerzyć, bo być może będziemy mogli w jakiś sposób w tym zakresie pomóc. Drodzy Państwo, tak jak powiedziałem, niestety, szkoda wielka, nasze ostatnie dzisiejsze wejście, nasze ostatnie spotkanie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować zespołowi organizacyjnemu, który zaprosił nas do bycia z Państwem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się pojawić z Państwem. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym panom operatorom. Fantastyczna ekipa, pan Grzegorz Nowosielski z Outsourcing Studio. Bardzo serdecznie dzięki za Waszą rewelacyjną pracę. Było mi niezmiernie miło poznać Was tutaj od kuchni, od tego zaplecza, za życzliwość, profesjonalizm i przede wszystkim cierpliwość do mnie. Bardzo dziękuję. Audycję zrealizowała dla Państwa sekretarz redakcji Jagoda Nowak. Ja nazywam się Jacek Borowiak i do zobaczenia i do usłyszenia o godzinie 17. Z tego miejsca będziemy łączyć się z Wenecją, Włochy, południe. Będzie gorąco, bo tam Humanosz na EUMODEX będzie z nami się dzisiaj spotykał. Tak więc do zobaczenia i do usłyszenia już za kilka godzin. Najserdeczniej pozdrawiam.